Spała, leśny kurort z historią w tle. W samym środku wielkiego lasu, zagubione pośród szumiących drzew, leży senne, maleńkie miasteczko, które dzięki swemu położeniu i specyficznemu mikroklimatowi stało się słynnym ośrodkiem wypoczynkowym. To Spała, leśny kurort w centralnej Polsce. Spała to obecnie niewielka miejscowość wypoczynkowa, położona nad rzeką Pilicą w województwie łódzkim w powiecie tomaszowskim w gminie Inowłódz. Ale pierwsze historyczne wzmianki o Spale pochodzą z 1789 roku, kiedy to została zapisana w kronikach inwentaryzacyjnych dóbr królewskich jako osada młynarska, która stała się zaczątkiem ówczesnego kurortu. Po drugim rozbiorze Polski osada znalazła się w zaborze pruskim. W 1876 roku w spalskich lasach polował następca tronu Rosji, carewicz Aleksander, i z tego też okresu pochodzi wybudowany specjalnie dla carów drewniany pałacyk myśliwski. Obecnie w wyremontowanym pałacyku jest hotel. W 1890 roku wybudowano w Spale wieżę ciśnień i zbudowano 2 murowane hotele. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Spałę zamierzano przeznaczyć na rezydencję dla Józefa Piłsudskiego, który przebywał tu w latach 1921-22. Później zyskała miano letniej rezydencji prezydenckiej zwanej drugim Belwederem, w której chętnie przebywał znany z zamiłowania do polowań prezydent Ignacy Mościcki. To właśnie on w 1927 roku zapoczątkował obchody Centralnego Święta Plonów z udziałem 10 000 gości. Krajowe dożynki na stałe wpisały się w kalendarz imprez spalskich. Swoją letnią rezydencję w Lasach Spalskich posiadał także pierwszy sekretarz komunistycznej partii Edward Gierek, którą później przekształcono w ośrodek wczasowy dla pracowników LOT. Spała jest dobrze znana również w środowisku sportowców za sprawą zlokalizowanego tu Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Ja uwielbiam to miejsce za spokój, ciszę i czyste powietrze. Pomiędzy drzewami w lesie stoi jedna ze sztandarowych atrakcji miasta – pomnik żubra. Odlany w 1860 roku został sprowadzony do Spały z Warszawy w 1928 roku za sprawą ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Jeśli przyjrzysz się dokładnie, zobaczysz ślad po spawie na szyi żubra. Podobno to Niemcy podczas II wojny światowej pozbawili go głowy. Po wojnie głowa wróciła na swoje miejsce i żubr w niezmienionej postaci stoi sobie do dziś pomiędzy parkiem i kortami. Innym ciekawym miejscem, które znajdziesz w spalskim lesie, jest kamienny, symboliczny nagrobek Lorda, ulubionego psa prezydenta Ignacego Mościckiego. Niestety niełatwo tam trafić, nie ma żadnych kierunkowskazów, ale można spróbować wyszukać w sieci współrzędne lokalizacji GPS i próbować dotrzeć z nawigacją. Taki przyjemny leśny spacer. My niestety nie możemy dzisiaj iść na taki spacer, bo zjedzą nas komary. Niedaleko grobu Lorda znajduje się też grota świętego Huberta, upamiętniająca carskie czasy polowań cara Aleksandra.
Znajdziesz tu też zabytkowe wille z początku XX wieku, których architektura jest bardzo charakterystyczna dla tego regionu. W sezonie letnim Spała tętni życiem. Na weekendowe wypady chętnie wybierają to miejsce mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Rawy Mazowieckiej. Jednym z najokazalszych symbolów Spały jest drewniany modrzewiowy kościółek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pomysłodawcą budowy kościółka w miejscu zburzonych po I wojnie światowej carskich koszarów był ówczesny gospodarz Spały Stanisław Wojciechowski. Projekt i budowę kościółka zlecono architektowi Kazimierzowi Skórewiczowi. I tak roku pańskiego 1923 pontyfikatu papieża Piusa XI założona została kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Ówcześnie przy kościółku dobudowana została również drewniana plebania w podobnym góralskim stylu, a na terenie ustawiono wyrzeźbioną przez lokalnego artystę drogę krzyżową. Wnętrze kościółka zdobią piękne witraże zaprojektowane przez Jana Winiarza i wykonane przez krakowską firmę Żeleńskiego. Najciekawszym elementem jest jednak ołtarz wykonany z drewna dębowego przez góralskiego twórcę Ludwika Konarzewskiego, pochodzącego z Istebnej. W dawnej, zabytkowej wieży Ciśnień, wybudowanej w 1890 roku, obecnie znajduje się dostępny dla zwiedzających punkt widokowy, a w dobudowanym do niej obiekcie utrzymanym w carskim charakterze całoroczna kawiarnia, czynna codziennie od 10 do 22, a w letnie weekendy nawet do 24. Spała, jak na tak niewielkie miasteczko, ma świetnie przygotowaną bazę turystyczno-noclegową. Znajdziecie tu pokoje w różnym standardzie, kilka fajnych lokali gastronomicznych, kąpielisko, kempingi nad rzeką Pilicą. Popularne wśród turystów są również spływy kajakowe. W kalendarz imprez na stałe wpisały się też letnie jarmarki Staroci w Spale. Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego, bo tak nazywa się ta impreza, to jedna z atrakcji powiatu tomaszowskiego, która w 2007 roku została wyróżniona przez Polską Organizację Turystyczną certyfikatem za najlepszy produkt turystyczny roku. Jarmark adresowany przede wszystkim do kolekcjonerów i zbieraczy wszelkiego rodzaju przedmiotów zabytkowych i staroci oraz osób handlujących tego typu przedmiotami. Ale spotkasz tu również producentów zdrowej lokalnej żywności, takich jak miody, nalewki, chleby, sery, przetwory owocowe i warzywne. Na imprezie prezentowana jest także twórczość ludowa. Lubię tu być, oddychać morowym powietrzem i słuchać szumiącego lasu. Spała uspokaja i pozytywnie nastraja. Jeśli masz w planach dłuższy pobyt w Spale, to polecam oddalony nieco od centrum, położony na drugim brzegu Pilicy,
Hotel Prezydent. Idealne miejsce na weekend z dala od miejskiego zgiełku. Na terenie kompleksu znajdziecie mnóstwo miejsc do wspólnej rekreacji i zabawy z rodziną. Można tu pospacerować po ponad 2-hektarowym parku, odpocząć w cieniu drzew lub powygrzewać się na leżakach przy stawie. W pakiecie do pokoju prócz śniadania dostajesz czyste powietrze, kilometry malowniczych tras pieszych i rowerowych, park linowy, grotę Świętego Huberta, rezerwat Niebieskie Źródła, rezerwat Żubrów, skansen rzeki Pilice. W hotelu można wypożyczyć rower lub kije do Nordic Walking. Weekend dobiega końca i powoli żegnamy się ze Spałą. Wyjeżdżając, mijamy Dom Pamięci Leśników i Drzewiarzy. Miejsce, do którego warto zajrzeć, jeśli Wam się taka okazja nadarzy.